Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Ukochana Ziemia. Pewnego dnia dróżką do lasu szła Kasia. Szła, wymachiwała koszyczkiem, w którym miała jakieś kanapki i śpiewała. Koło niej latało mnóstwo pszczółek i jakichś owadów. Ona rękoma między nimi machała, ale wszystkie one i tak wiedziały, w którym momencie ona ruszy ręką i odlatywały, ale były razem z nią. Gdy już doszła do środka lasu, zobaczyła dużych rozmiarów kamień. Usiadła na nim, nóżki skrzyżowała i zaczęła śpiewać. Zaczęła śpiewać pieśń miłości do ziemi. Nuciła, śpiewała. Co chwilę inne słowa przychodziły jej na myśl, do głowy i w takt melodii je wypowiadała. I wokół niej było coraz więcej różnych zwierząt. Zajączki, mrówki, wiewiórki, jelonki, liski, nawet wilk przyszedł jej posłuchać i wszystkim udzielał się ten nastrój miłości do ziemi i każdy zaczął coś pod nosem śpiewać czy nucić. Powstał raptem wielki chór. Każdy coś nucił, śpiewał. Okazało się, że wszyscy potrafią śpiewać o miłości do ziemi. I śpiewali godziny, 2, 3. Tak rozmarzyli się w tym śpiewaniu i było im dobrze. Kasia w międzyczasie się posiliła, zjadła kanapkę z koszyczka i dalej śpiewała i śpiewali, aż nastał wieczór. Kasia spojrzała, że już jest tak troszkę ciemnawo. O, pomyślała, muszę wracać do domu, ale wrócę do was. Przyjdę tu w każdy czwartek, bo dzisiaj jest czwartek, powiedziała. Pomachała jeszcze na pożegnanie ręką i wróciła do domu. I tak przez wiele, wiele tygodni przychodziła w każdy czwartek. Aż kolejny raz, gdy przyszła, zobaczyła, że na jej kamieniu siedzi ropucha i śpiewa pieśń miłości do ziemi. Pomyślała, zajęła moje miejsce. No rozumiem, że chce sama prowadzić chór miłości do ziemi, chór tych śpiewających miłość do ziemi. No co tam, będę jej przeszkadzać. I usiadła dalej kilka kroków na ściółce leśnej i zaczęła śpiewać. I wokół niej za chwilę pojawiło się, tak jak zwykle to bywało w czwartek, świtkiem, mnóstwo zwierząt i one również zaczęły śpiewać. A żaba kumkała cały czas. Pomyślały inne zwierzęta. Ona też pięknie śpiewa o miłości do ziemi. My może trochę inaczej, ale pięknie śpiewa. A i śpiewały dalej. Ale w ten czwartek usłyszał śpiew wszystkich zwierząt i Kasi drwal, który mieszkał na obrzeżach lasu. Pomyślał,
Co za śpiew, piękny śpiew. Ktoś się wybija w tym śpiewie. Słychać chór, ale ktoś tak pięknie śpiewa. To może tylko śpiewać moja przyszła żona, rzekł drwal. Ubrał się, odświętnie nawet, bo pomyślał, że idzie na spotkanie ze swoją przyszłą żoną. Chociaż nie był do końca tego pewien, ale ten śpiew go zauroczył. I gdy tak szedł, zobaczył, drzewa śpiewały miłość do ziemi, różne rośliny. Las cały śpiewał, śpiewał. Gdy doszedł do środka lasu, zobaczył Kasię. Oniemiał z zachwytu. Tak mu się spodobała, aż włoski dęba mu stanęły na rękach i na ciele. Jaka piękna ona jest, jak pięknie śpiewa. Skoro taka piękna i tak pięknie śpiewa, to pewno sama jest też miłością. To jest ta moja wybrana, jedyna, rzekł. Podszedł do niej, przywitał się z Kasią. Kasia na chwilę przerwała śpiewać, a on bez pardonu, bez zastanowienia rzekł do Kasi: czy zostaniesz moją żoną? Kasia zdziwiła się. Przecież mnie nie znasz, rzekła. Jak to? Szedłem tu całe 2,5 godziny i słyszałem tylko i wyłącznie twój głos. Tak pięknie śpiewałaś. Byłem przekonany, że ty zostaniesz moją żoną. Tak mi mówiło moje serce. Ktoś tak potrafi pięknie śpiewać o miłości do ziemi? Kto? Tylko moja przyszła żona. Czy zechcesz zostać moją żoną? Wiesz co, drwalu? Czy ty mieszkasz na obrzeżu tego lasu? No tak. Czy mieszkasz w takiej chatce krytej trawą? Tak. To słyszałam o tobie bardzo dużo. Jesteś drwalem? Tak. Gdy przychodzi czas ścięcia jakiegoś drzewa, to zanim go zetniesz, pytasz to drzewo o zgodę, pytasz las o zgodę, pytasz króla lasu i królową o zgodę i robisz to tylko i wyłącznie wtedy, gdy dostaniesz taką zgodę. Tak, to przecież normalne, każdy drwal to wie. No być może tak, ale ty nawet pytasz, o której porze masz ściąć drzewo, jak masz go ściąć i na co ma być przeznaczone i jak go zetniesz, ścinasz, to składasz ręce i ofiarowujesz to drzewo Bogu. Tak, oczywiście ma się rozumieć. Przecież trzeba tak robić. Tak mnie nauczył mój ojciec. Ale czy wiesz, że na kuli ziemskiej jest takich tylko 33 jak ty? Naprawdę? No tak mówią w mojej wsi. Może nawet jest ich więcej, ale w mojej wsi tak mówią. I skoro to jesteś ty, to proszę, weź moją rękę. Drwalu, takiego jak ty zawsze będę kochać i obdarzać miłością. Drwal podkręcił wąsa i uśmiechnął się. Cieszę się, dziewczyno, że się zgodziłaś. A jak masz w ogóle na imię? Kasia, Katarzyna, ale mówią na mnie Kasia. Dziękuję ci.
Przyszedłem po miłość i okazuje się, że jesteś miłością. A ja, rzekła Kasia, szukałam takiego, kto potrafi się z lasem porozumieć i ze zwierzętami i potrafi z nimi rozmawiać i potrafi we właściwym czasie ściąć drzewo i ofiarować to ścięte drzewo Bogu, żeby drzewo odnalazło spokój i odnalazło kolejne swoje życie jako dusza. I Ty nim jesteś. Dziękuję. Dziękuję Bogu, ale też Tobie, że mnie odnalazłeś, rzekła Kasia. A proszę, proszę, bardzo proszę. Jakiś czas potem odbył się ślub i wesele. A od tamtego czasu las co czwartek o świcie cały śpiewa miłość, o miłości do ziemi. Raniutko, skoro świt, to tak na pamiątkę tej wspaniałej historii. A wszyscy młodzi, którzy chcą się pobrać, jeden drugiego sprawdza i pyta go: czy ty śpiewasz co czwartek o świcie, o miłości do ziemi? Pyta dziewczyna chłopca, a chłopiec pyta dziewczynę. To taki sprawdzian tego, czy rzeczywiście chcą być ze sobą, bo planeta to planeta, ale przecież każdy z nas jest też cząstką Ziemi. I gdy śpiewamy o miłości do Ziemi, to śpiewamy do każdego, kto na niej żyje i do każdej cząstki na tej Ziemi. To taki sprawdzian, by w związku, jaki młodzi zawierają, płynęła miłość. I był to związek miłości małżeńskiej. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała i może dołączycie do śpiewania w czwartek o świcie piosenki, pieśni o miłości do ziemi. Dziękuję. Cześć Wam.